Witam serdecznie w kolejnym materiale odnośnie wspaniałego symulatora z lat 90., mianowicie Gunship 2000. Dzisiaj zacznę od małej kryptoreklamy. Także jeśli szukacie opisu wraz z klawiszologią, troszeczkę informacji o taktyce, o broni i tak dalej, to możecie taką instrukcję znaleźć w portalu PPA. Link zamieszczę pod materiałem wideo, a w dzisiejszym odcinku tutaj mogę już z góry powiedzieć, że będzie o tyle ciekawy, że pokażę, jak duże uszkodzenia może w czasie misji doznać Apache i czy z takimi uszkodzeniami można misję skończyć. Także myślę, że to jest taki temat główny dzisiejszego odcinka. A nie przedłużając, na koniec jeszcze ze względu na to, że wcześniej nikt się nie skusił na Gunshipa 2000 w wersji japońskiej, mówię tutaj o oryginalnej grze na dyskietkach 5.25 z instrukcją, plastikowe pudełko i idealne wydanie, tak jak zostało to zrobione w Japonii dla komputera PC NEC 98. Jeśli ktoś chciałby otrzymać ode mnie taką grę, istnieje taka możliwość. Pierwsza osoba, która wpisze się pod filmem z informacją Gunship 2000 Japończyk dla mnie, skontaktuje się z tą osobą i wyślę tą grę. Ja mam Gunshipów 2000 tak naprawdę prawie wszystkie wydania, które zostały zrealizowane. Zostawiam sobie te, na które mam komputery, więc jak najbardziej będę mógł przekazać, jeśli będą zainteresowani, wersją japońską. Jedno małe ograniczenie, wysyłam paczkomatem tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, więc prosiłbym tutaj o wpisywanie się osób z Polski. Jeśli ktoś zgłosi się jako pierwszy, skontaktuję się z nim i wyślę mu tą grę. Nie przedłużając, przechodzimy już do odcinka. Witam Was w kolejnym odcinku Gunship 2000, wersja ECS dla Amigi. Jak widać, mamy dwie misje wykonane plus misja treningowa. Teatr Europa Środkowa, NATO kontra Układ Warszawski. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Misje są generowane losowo. Jeśli będziecie w mikrofonie słyszeli deszcz czy pioruny, to właśnie zaczyna się burza. Jest w tej chwili dosyć duszno. Cel główny do zniszczenia. Drugorzędny również cel stacjonarny. O tyle dobrze. Z ważnych informacji, praktycznie bezwiecznie, 4 węzły, wiatr, dobra widoczność w czasie dnia, wyrzutnia rakiet SA-13, to jest dosyć niebezpieczny sprzęt, plus śmigłowce wroga, resztę zresztą sobie poradzimy. O proszę, wszystko w dosyć bliskich odległościach. Cel pierwszorzędny, drugorzędny. Chyba zaczniemy od drugorzędnego, bo łatwiej będzie tutaj korytem przelecieć. Następnie udać się do celu pierwszorzędnego. Zresztą zobaczymy. Oj, nie. Jednak troszeczkę inne uzbrojenie, inny śmigłowiec. W razie czego, jeśli pojawiłyby się wrogie jednostki,
i rakiety kierowane krótkiego zasięgu z głowicą kumulacyjną do niszczenia celów słabo opancerzonych, czy nawet średnio opancerzonych. Startujemy. Ja już tutaj nie będę mówił o samej klawiaturze. Jeśli chcecie mieć dokładne informacje, to najlepiej zobaczcie odcinek numer 1. Czyli misję treningową. Tam opisuję dokładnie klawiaturę, co dokładnie robię i jak. Dobrze, moc silników. Uruchamiamy rotor. Wysokość około 100 stóp. Piąteczka. O, zobaczcie, będziemy lecieć nad pięknym M1A1. A to już inny symulator od Microprose, czyli jeden z najlepszych symulatorów czołgów. Naprawdę bardzo dobry, z klikanymi kokpitami, z przełączeniem rodzaju głowic i tak dalej. Coś niesamowitego. Ostatnio nawet oglądałem na YouTubie Joystick, gdzie grano w A1 Tank Platoon i muszę powiedzieć, że coś wspaniałego. Tak skomplikowany. O, cały pluton mamy. Pięknie. Zobaczcie tutaj ten pluton sobie pięknie stoi. O, będziemy nad jeszcze jednym przelatywać. To jest nasz sprzęt. Przyspieszymy trochę czas. O, coś pięknego. Wow. Przyspieszymy jeszcze. O, widzicie, jak autopilot działa. Tak działa, żebyśmy się tutaj pewnie rozbili. Mamy zasłonę, więc możemy tutaj się wzbić wyżej. Dobrze, teraz autopilot, zobaczmy. Wygląda to nieźle, przyspieszamy czas. O, na ścianę wpadniemy? Chyba nie tak szybko. Chociaż mała korekta, może już nie na autopilocie. Ok, znajdujemy się mniej więcej na wysokości celu drugorzędnego. Wyrównamy prędkość. Prędkość mamy na wskaźniku po lewej stronie. Na HUD-zie lub ten zegar po lewej stronie na górze. I tutaj powinniśmy mieć cel, tylko musimy się wznieść. Zobaczmy, co my tutaj zobaczymy. Kurczę, nie fajnie. Bo dostaliśmy po przyrządach. Problem z awioniką.
tutaj niekoniecznie chcemy się zbliżać. Umocnienia stałe. No dobrze, spróbujmy tutaj troszeczkę dalej przelecieć. Zobaczmy, co tu się będzie działo. O, autopilot akurat działa. Kurczę, co nam tak z tyłu tam nadaje? Proszę bardzo. Coś jeszcze? Kanon nam troszeczkę zwolnił ze strzelaniem, mamy problem. Druga sprawa to jeden z pylonów. Straciliśmy końcówkę, czyli tutaj Sidewindera. No cóż, życie. Spróbujmy przelecieć dalej. Okej, no to tu jest jakiś cel. Coś więcej? Zobaczmy, co tutaj mamy. No, teraz rakieta nasza. Jak widzicie, musimy tutaj sporo większą ilość rakiet użyć przy umocnieniach. W pułapkę termiczną trafiła rakieta wroga. Ten BMP nam jeszcze stoi na drodze. Boże, piękne rakiety trójwymiarowe. Coś wspaniałego. O, lecą dwie rakiety do nas. Poleciała w pułapkę termiczną, jedna. Pięknie. To już mniej pięknie.
Tam jest jakiś namiot. Do tego chyba jedna rakieta wystarczy, o ile trafi. Przejdźmy na kanon. Mamy trochę uszkodzony, ale może damy radę. Tu jakaś ciężarówka. No, to już są nasze jednostki. Tu już nie byłoby źle. Niestety nie działa autopilot, więc będziemy musieli się tutaj trochę męczyć. Zobaczcie. Nie mogę strzelać tak często. Teraz nawet wysokościomierza nie widzę. Chyba się wzbijam. Oh my god. Dobrze, jeśli tu jest... Okej. Wygląda na to, że to jest wysokość maksymalna. Okej. Kurczę. Potrzebuję lecieć na południowy zachód. Południowy zachód to gdzieś tu. Kurczę. Tu zacznie do nas grzać. Pięknie rozstawieni są. Manewrowanie między górami, kiedy mamy uszkodzenia takie jak w tej chwili, na średni pomysł. Jakoś musimy to przeżyć. Okej, trudno, musimy lecieć na tego pana.
Czyli lecimy tu i od tej strony spróbujemy. No to jest jakaś myśl. Czyli bokiem ominiemy te wszystkie nieprzyjemności, które widzimy na radarze. Nawet nie widzę, ile mam w tej chwili paliwa. Wyznaczmy najkrótszą linię. Gdzie my mamy tutaj most kolejowy? To chyba jest tutaj. Dobrze. O, tutaj już nasz M1. Więc w dobrym kierunku uderzamy. Wyłączymy tylko uzbrojenie, żebyśmy nawet w razie czego nie strzelili do swojego. Ok, czyli widzę ten czołg. A muszę się poruszać w kierunku góry po lewej jego stronie. Zobaczmy wzdłuż drogi. Lepiej było wzdłuż rzeki. Czyli tu jest most, tutaj rzeka. Czyli musimy się mniej więcej tutaj poruszać. Jak sami widzicie, mamy lot na orientację. Wzdłuż rzeki, póki jeszcze rzeka płynie. Zobaczcie, jakie uszkodzenia. Na czerwono, awionika, kanon po części tylko uszkodzony, prawy i lewy
pylon do uzbrojenia. Także same przyjemne rzeczy. O, fuel tank. Fuel tank pamiętam, że jest w naszej bazie. Więc mamy tutaj złapany kontakt do naszej wspaniałej bazy. A po drodze mamy jeszcze pluton czołgów. Zobaczcie, to były w ogóle gry w tym czasie, kiedy pojawiało się w grach symulacyjnych więcej obiektów. Trwała wojna, one wykonywały swoje własne cele. Także było to tak troszeczkę mocno rozbudowane. No, z lądowaniem też nie będzie prosto, bo nie wiem kiedy zmniejszam prędkość do zera. Zegary nie działają. Nie działa też to na HUD-zie, czyli na szybie nie mam tego wyświetlonego. Mam tutaj komendę auto zawisło. Ile ona działa, to będę mógł wyhamować do zera. Natomiast chciałbym troszeczkę zniżyć lot, ale zniżając lot też nie widzę strzałki, czy ja się wznoszę, czy opadam, więc mógłbym przesadzić, więc mamy tutaj naprawdę w tej chwili mocno skomplikowaną sytuację i ciekawą. Dolecieć takim wrakiem, nieźle. Wygląda na to, że delikatnie się obniżam, głowę nie dam. Auto hover, tak jak widzicie, jest uszkodzone, więc nie jestem w stanie tutaj stwierdzić, czy się poruszam, czy nie. Chyba obniżam lot. Chyba w tą stronę trochę. Chyba się udało. No, widzę, że są zadowoleni. Nie gwarantuje to promocji, ale jest sukces. No, okej. Piękne grafiki. Dobra robota. Zadaliśmy tutaj spore straty przeciwnika. Zobaczcie, 1176, 3 misje wykonane. Ok, 3 misje z głowy. Zapraszam na kolejne części w kolejnych tygodniach. Także ja już dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną.
Rozumiem, że do końca wytrwali tylko zwolennicy symulatorów i tutaj produkcji mocno skomplikowanych. Także jeśli ktoś dotarł do tego miejsca, niech napisze słowo Dev Crew. Będę wiedział, że ktoś obejrzał do końca. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.